Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, mój ludu, moje błogosławieństwo jest stałe wobec wszystkich ludzi. Z moich rąk nieustannie wytryska miłosierdzie, które pragnie być przyjęte przez tych, którzy go potrzebują. Z bólem moje miłosierdzie powraca do mnie na nowo, niewielu jest tych, którzy je przyjmują. Ludzkość odrzuca moją miłość i to doprowadziło do tego, że ludzkość ma serce, które z każdą chwilą coraz bardziej twardnieje. Moje dzieci patrzą na siebie z pogardą, walka wielkich narodów jest walką, która ukształtowała się w sercach większości ich mieszkańców. W tej chwili z pogardą patrzy się na mój lud, którego częścią jest każdy, kto idzie za mną i chce zbawić swoją duszę. Nadchodzi chwila cierpienia, chwila, którą opóźniłem. Nadchodzi ona nieubłaganie do tego pokolenia, któremu tak wiele zostało objawione we wszystkich objawieniach mojej matki, a ludzie nie uznają jej chętnie. Fundamenty ziemi będą wciąż na nowo wstrząsane, woda mórz wypłynie na ląd, wypłynie na powierzchnię i zaleje miasta. Jak wiele mam do powiedzenia, wciąż na nowo. Mój lud musi wejść w objawienia mojej matki w różnych umiłowanych krajach, gdzie ona z wyprzedzeniem objawiła to, co przeżywacie i będziecie przeżywać w tej chwili. Mój umiłowany ludu, nie zatrzymujcie mojej miłości dla siebie ani wiedzy, którą posiadacie, nie wstrzymujcie wiary ani nie bądźcie letni, zachowuję swoją miłość i ochronę nad tym, który się mnie nie zapiera. Pośród rozproszenia pojawia się ciemność człowieka o sercu z kamienia, bezbożność nie czeka, wśród zgiełku pojawiają się choroby i przemoc, a narody reagują bez sumienia. Potężni wzięli morza na własność, a ich wody są skażone ciągłymi bombardowaniami ze strony narodów, które chcą zastraszyć inne narody. Ludzie zapomnieli, że wody mórz spływają w głąb ziemi i że skażenie jest ostateczne. Ziemia, daną człowiekowi na utrzymanie i do zamieszkania, jest w tej chwili bezkrytycznie zanieczyszczana przez ludzkość bez sumienia, która chce tylko osiągnąć swoje cele, być potężnymi, którzy dominują nad światem. Nie zanieczyszczajcie dalej wód mórz, ta woda wdziera się do ziemi i moje dzieci chorują. W tej chwili, moje ukochane dzieci, znajdujecie się w ciągłym zagrożeniu, niektórzy zdają sobie z tego sprawę, inni, głusi i ślepi na te ostrzeżenia, ignorują je i stworzyli swoją własną wieżę Babel, aby mnie nie słyszeć, a wkrótce upadną. Ukochane dzieci, mój ukochany ludu, serca wibrują z podniecenia wywołanego propagandą konkurencji, która skutecznie odwraca waszą uwagę od przerażającej prawdy, która się zbliża. Moje dzieci oddają się innowacjom, które oddalają je ode mnie, w moich dzieciach zapanował zamęt i oddalają się one od wypełnienia mojej woli. Zło opanowało to pokolenie, aby ukazać grzechy, które najbardziej obrażają moje najświętsze serce i niepokalane serce mojej matki. Szatan wypełnia swoje zadanie, dezorientując mój lud, który chodzi między zwątpieniem a ciemnością. Czy szukacie prawdy? Zwróćcie się do mojego słowa w Piśmie Świętym, w przykazaniach, w sakramentach, nie odwracajcie się od modlitwy i kontemplacji tajemnic Różańca Świętego. W trudnych chwilach zamieszanie wzrasta, gdy faryzeusze przedstawiają fałszywe pojęcie Słowa Bożego, aby sprowadzić na manowce kolejne dusze. Nie spierajcie się w fałszywej religijności, dobrze znacie przykazania domu Ojca. Nie bądźcie wśród tych, którzy szukają wymówek, by obrazić naszą Trójcę. Aby żyć zgodnie z wolą Bożą,
nie możesz pozostać letni, letniość zostanie usunięta z ust mojego Ojca. Moje miłosierdzie jest jedno i zakłada warunki, bez których moje miłosierdzie jest powstrzymywane przez wolną wolę człowieka od działania na rzecz moich dzieci. Jeśli te warunki nie są brane pod uwagę, nie przynosicie mojego miłosierdzia tam, gdzie codziennie popełnia się grzech, życie jest ciągłym sianiem zgorszenia, a prawo Boże jest ignorowane dla własnej wygody. Nie chcecie zrozumieć, że życie każdego z was jest tym, czego każdy z was pragnie. Umiłowane dzieci, te chwile będą coraz trudniejsze w miarę upływu czasu. Prześladowania mojego ludu będą stale podawane do wiadomości publicznej, będą to wiadomości wygodne dla władców narodów, którzy ukrywają prawdziwy cel zamknięcia i najazdu na moje świątynie. Człowiek, którego dusza jest zaciemniona, szuka diabła. Wzywam was do powrotu do mnie. Szatan bierze duchowy chaos człowieka, aby siłą rozpocząć przepowiadany zamęt duchowy, aby obalić i zmącić sumienia, aby obalić osoby wiary i zamącić je, aby skazić moich wybranych i złapać ich w swoje sieci. Kochajcie mnie, karmcie się moim ciałem i krwią, przyjmujcie mnie w Eucharystii. Przyjmujcie mnie do ust, aby mnie nie wzięli i nie znieważyli ci, którzy ukrywają mnie w swoich dłoniach, aby mnie opluć i znieważyć w ceremoniach poświęconych szatanowi. Dzieci, mój ludu, nie trwajcie w myśleniu, że ostrzeżenie nie przyjdzie, jest tak blisko was, jak blisko jesteście grzechu. Każdy z was będzie żył w chwilach duchowej samotności, pozwolę wam zobaczyć siebie. W tej samotności zobaczycie siebie takimi, jakimi jesteście naprawdę. Ogarnie was przerażenie, spustoszenie będzie przeżywane, nie odczuwane, ale przeżywane przez każdego z was. Konieczne jest, żeby moje dzieci zobaczyły siebie wewnątrz, żeby zobaczyły swoją pracę i działania, żeby starały się wypełnić boskie polecenia. Zobaczycie, jak ogień zbliża się do ziemi i ziemia będzie wstrząśnięta przez kilka chwil, cisza będzie plagą dla wielu dusz. Mój ludu, przygotuj się, klęski są klęskami, prześladowania są prześladowaniami. Plagi będą się nasilać i będą coraz bardziej nieznane. Ludu mój, wraz z postępem terroru wzrasta głód, a wraz z głodem wzrasta zagrożenie dla człowieka, który koncentruje swoje życie na tym, co materialne. Pomogę mojemu ludowi, moja matka weźmie was za rękę. Rzeczy niemożliwe są niemożliwe dla człowieka, ale nie dla mnie. Wojna jest w pierwszej fazie, wkrótce rozpęta się bez litości, a człowiek będzie cierpiał z powodu źle wykorzystanej nauki. Umiłowany ludu mój, módl się za Rosję, śpiący olbrzym budzi się i ukazuje swoją potęgę. Mój umiłowany ludu, módl się, ten, który wydawał się niewinny, zostanie zdemaskowany, jego skrzydła splamione krwią dadzą moc terrorowi. Stany Zjednoczone będą przeżywać swoją własną wojnę wewnętrzną. Mój umiłowany ludu, módl się, ludzkość zobaczy, jak daleko sięga zło, wyrzeka się miłości, braterstwa, solidarności, wyrzeka się samego człowieka i poświęca się, aby zabijać bez litości. Mój umiłowany ludu, módl się, ziemia się zatrzęsie, zapadnie się i ulegnie geograficznym przeobrażeniom, natura uderzy w ludzkość z całą swoją mocą. To pokolenie będzie przeżywało wydarzenia, których nigdy wcześniej nie widziano. Mój umiłowany ludu, człowiek, nie chcąc stać się dzieckiem moim, ściąga na siebie nieszczęście. Módlcie się dzieci, módlcie się, ludzkość żyje w ciągłym strachu, pokój jest nieznany, a na świecie rządzi strach. Dzieci moje, wzywam was w tej chwili,
abyście przybliżyli się do mnie z wiarą i siłą. Błogosławię was, moja miłość przewyższa to, co możecie sobie wyobrazić, kocham was, Jezus.